Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Zapowiedź tego filmu już była na poprzednim filmiku, więc ten film wpada jako drugi. O co chodzi? Chodzi o klapki, które znajdują się w kolektorze dolotowym. Czy to chodzi o M57 czy N47. Ten w sumie sam silnik, tylko czterocylindrowy. Klapki kolektora dolotowego możecie też znaleźć w silnikach na przykład Mercedesa oraz pewnie wielu innych. Dlaczego warto to usuwać? Wyobraźcie sobie odma, która puszcza Wam mgiełkę olejową, która wpada Wam do kolektora dolotowego. Do tego spaliny, które wpadają przez EGR-a, również do kolektora dolotowego, czy sącego, jak zwał, tak zwał. W sumie tworząc nam breję w tym kolektorze. Pomimo tego, że te kanały, które dostarczają powietrze do komory spalania, one się zwężają. To jest jeden plus, dlaczego warto zaślepić EGR-a, ale ta breja również osadza się w postaci nagaru na klapkach. Silniczek, chcąc regulować przepływ powietrza właśnie tymi klapkami, powoduje to, że na tych klapkach przez ten nagar tworzy nam się luz. Po czasie dochodzi do takich sytuacji, że te klapki w tym kolektorze potrafią się urwać, wpaść na cylinder, zrobić spustoszenie w naszym aucie. Więc jeżeli macie auta nowe, raczej nie ma się tym co przejmować, ale jeżeli macie już auta leciwe, które swoje czasy świetności mają za sobą, czyli 15-10-letnie BM-ki lub inne auta, które posiadają właśnie klapki w kolektorze dolotowym, nie jest to naprawdę wielki wydatek i nie jest to dużo roboty, aby taki kolektor ściągnąć i te klapki usunąć, zaślepić. Jeżeli chodzi o silnik, nic generalnie nie powinno się z nim dziać. Moc jest taka, jaka być powinna, chociaż schodzą różne teorie, że spadł dół, po zamontowaniu znowu klapek ten dół jest lepszy, chodzi o przyspieszenie. Nie wiem, ja u siebie nic takiego nie zauważyłem, a w niejednym aucie klapki usunąłem, więc to jest tylko moje zdanie na ten temat, każdy może mieć swoje. Moim skromnym zdaniem, jeżeli chcecie, możecie wymienić te klapki na nowej oraz wyczyścić kolektor dolotowy. Jeżeli nie chcecie, zaślepcie je. Na pewno Wam to uchroni silnik przed taką awarią, która może spowodować właśnie urwana klapka, która wpadnie na Wasz cylinder. Więc co? Ja za chwilę ściągam kolektor, bo do poprzedniego filmu muszę zacząć jego demontaż i w trakcie tamtego filmu nagrywam właśnie też ten film dla Was, jak takie klapki krok po kroku usunąć, więc lecimy. Dobrze, a więc kolektor mam już zdemontowany i teraz powiem Wam, o co chodzi w tych całych klapkach. Jak widzicie, ja w tych miejscach mam tutaj zaślepki. Tu jest silniczek, który steruje po prostu właśnie tymi klapkami. Jak tutaj w kolektor spojrzycie, w tym miejscu macie klapki, które sterują dopływem powietrza. Te klapki, bo jak widzicie, jeżeli EGR Wam puszcza, macie tą mgiełkę olejową, te klapki potrafią zatrzeć się, zatrzymać silniczek, bo tutaj idzie cięgno, które steruje tymi klapkami. Tutaj widzicie, macie miejsce, gdzie te cięgno przechodzi. Po prostu po czasie te klapki mogą się urwać. Jeżeli się urwą, myk, lecą do komory spalania. Nie ma nic prostszego. Demontujemy te cięgno. Klapki sobie tutaj wykręcamy, wyjmujemy tak, aby nic tam w środku nie zostało, nie wpadło, bo jeżeli cokolwiek nam tam wpadnie, śrubka i tak dalej, może dojść do takiej sytuacji, że po prostu śrubka ta wyląduje w komorze spalania, może nam narobić bałaganu. Kupujemy zestaw zaślepek, różne są rozmiary, 22 mm, 30 chyba 2 albo 33 mm, to już musicie sobie sprawdzić, jakie klapki są w Waszym kolektorze. Zazwyczaj panowie tam potrafią pomóc, którzy takimi klapkami handlują. Więc podacie numer WIN i nie powinno być najmniejszego problemu, jeżeli o to chodzi. I co więcej, demontujecie stare właśnie klapki, które tam są, wkręcacie zaślepki, nic bardziej prostszego. Silniczka raczej tego bym nie demontował, niech to sobie te cięgno sobie pracuje, jeżeli ma sobie pracować.
Wtedy nie powinien Wam na Waszym komputerze czy liczniku wyskoczyć jakikolwiek błąd. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o te całe klapki, to wszystko. One najwięcej cierpią właśnie z tego powodu, że zbiera się tu nagar. Jeżeli nie chcecie usuwać tych klapek, bo słyszeliście teorię, że z dołu auto potrafi być słabsze i tak dalej, bo wiadomo, różne teorie są. Nie ma nic prostszego. Możecie idealnie wyczyścić kolektor dolotowy, zamówić nowe klapki, zamontować nowe klapki, zaślepić EGR-a ze względu na to, żeby ten nagar się tu nie zbierał i te klapki będą Wam bardzo długo służyły. Niestety te klapki padają ze względu właśnie na ten nagar. One się zacierają przez ten nagar, który tutaj występuje i tyle. Dostają luzu, urywają się, łamią, wpadają do komory spalania. Jeżeli chodzi o klapki, to tyle. Myślę, że bardzo proste zadanie do wykonania, jeżeli takie klapki posiadacie. No i tyle. Jeżeli Wam się podobało, lajkujcie, subskrybujcie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!